Witajcie na kanale Kulinarne Przygody. Dzisiaj będzie przepis na orzechowiec bez pieczenia. Jak zawsze na początku nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Do przygotowania tego przepisu będziecie potrzebowali na budyń 200 g masła, litr mleka, 8 łyżek cukru oraz 3 budynie śmietankowe bez cukru, każdy o wadze 40 g. Dodatkowo potrzebujemy 150 g orzechów włoskich, 36 herbatników maślanych oraz około 18 herbatników kakaowych i puszka masy kajmakowej, u mnie o wadze 510 g. Dodatkowo powiem, że blaszka, którą użyłam, to 25 na 30 cm. Na początku do garnka wlewamy 750 ml mleka, dodajemy tutaj 8 łyżek cukru i zawartość garnka zagotowujemy. Tutaj mam wlane 250 ml mleka i wsypujemy 3 budynie śmietankowe bez cukru. Teraz mieszamy ten proszek budyniowy, żeby całkowicie nam się rozpuścił, żeby później w budyniu nie było grudek. Kiedy mleko zacznie się gotować, wlewamy tutaj rozrobiony proszek budyniowy. Cały czas, jak widzicie, mieszam, żeby nie zrobiły się grudki. Czekamy, aż budyń się zagotuje i zgęstnieje. Po tym czasie zdejmujemy z ognia. Ja jeszcze nakrywam folią spożywczą, dotykając właśnie tutaj budyniu. Wtedy nie zrobi nam się kożuch i czekamy, aż budyń całkowicie przestygnie. Kostkę masła miksujemy. Najlepiej, jeżeli będziemy mieli masło w temperaturze pokojowej, to ułatwi nam pracę. I dodajemy po łyżce schłodzonego już budyniu. Budyń i masło mam w tej samej temperaturze, wtedy nie trzeba się obawiać, że ta masa budyniowa nam się nie uda. Dodaję łyżkę, a następnie chwilę miksuję i tak robimy, aż cały budyń połączy nam się z masłem. I blaszkę wykładam papierem do pieczenia, tak jak mówiłam, blaszka 25 na 30 cm. Wykładamy warstwą jasnych herbatników i połowę masy budyniowej. Następnie daję herbatniki kakaowe. Jeżeli chcecie, możecie użyć samych na przykład jasnych herbatników lub samych kakaowych. Ja dałam tak na przemian, żeby ciasto ładnie się prezentowało. I kolejna połowa masy budyniowej. Również rozsmarowujemy. I układamy ponownie jasne herbatniki. Na herbatniki wykładam całą puszkę masy kajmakowej. Tak jak mówiłam, moja o wadze 510 g. Najlepiej użyć sobie takiej masy, która będzie w składzie miała tylko mleko i cukier, wtedy nie trzeba jej podgrzewać, ona nie jest taka gęsta i łatwo będzie ją rozsmarować, no i oczywiście skład też będzie dobry. Na koniec wykładam orzechy włoskie. Ja mam tutaj akurat same połówki, więc układam tak jedno przy drugiej, ale możecie równie dobrze posypać po całym cieście, a następnie wkładamy do schłodzenia do lodówki i gotowe. Jak widzicie, przepis bardzo prosty, ciasto bardzo pyszne, także przygotujcie, skomentujcie, oczywiście oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.